Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pora chyba odsapnąć nieco od nadmorskiego tłoku. Jeśli nie w tej chwili, to zapewne po długim weekendzie sierpniowym sporo osób będzie się rozglądać za bardziej kameralnymi miejscami. I zapewne jednym z takich rowerowych miejsc, jeżeli to dobre określenie, jest Odra Nysa. Odra Nysa to szlak rowerowy, który wiedzie od źródeł Nysy w Czechach, dalej wzdłuż tej rzeki do jej ujścia do Odry i dalej w pobliże Szczecina, gdzie tę rzekę porzuca pod Meszczyn. No i właśnie w ostatnim odcinku o nadodrzańskim szlaku dojechaliśmy do Meszczyn, a nawet kawałek dalej za Staffeldę, do takiego charakterystycznego rozdroża, gdzie mamy do wyboru skręcić Blue Velo na Szczecin albo jechać dalej D12, czyli właśnie Odrą Nysą, która od tego miejsca już będzie mało nadrzeczna. No i dzisiaj, zgodnie z poprzednimi obietnicami, zapraszam na wycieczkę tym wytyczonym odronysowym śladem. Objedziemy Szczecin dokładnie z wytycznymi trasy do miejscowości Blankensee, a w następnym odcinku o tym długodystansowym szlaku zaproponuję Wam wersję alternatywną, która będzie wiodła przez Szczecin, ale nie przez centrum i również w ten sposób dotrzemy do Blankensee. Pierwszą wsią, którą mijamy, jest Neurochlic. I może nieco uprzedzę fakty, ale dzisiaj przez większą część trasy będziemy się poruszać po drogach lokalnych, a rzadko po tak zwanych ścieżkach rowerowych. Ale co bardzo charakterystyczne dla tego rejonu, na tych drogach lokalnych jest zazwyczaj totalnie pusto. Chociaż rodzaj dróg, którymi się poruszamy, zdecydowanie się różni od poprzednich etapów Odry Nysy, to jedna rzecz pozostaje niezmienna. Niemal cały czas towarzyszy nam i będzie towarzyszyć dobre oznakowanie. Drugą rzeczą odmienną od dotychczasowej drogi będzie także profil wysokościowy. Oczywiście, zwłaszcza w środkowym biegu Odry, było trochę zjazdów i podjazdów, lecz były one krótsze. Tych górek było mniej i zazwyczaj to był zjazd i wjazd na Odrzańską Skarpę. Oczywiście, że to i tak wszystko marność w porównaniu z samym początkiem szlaku jeszcze w górach, ale z drugiej strony dzisiaj mamy do przejechania 55 km z sumą podjazdów 430 metrów, co wydaje mi się dość zaskakująco wysokim wynikiem, jak na, jakby to powiedzieć, stereotypowo nizinne rejony. No i za Tantow mamy pierwszy kawałek wydzielonej drogi dla rowerów, ale nie ma tego zbyt dużo, niewiele ponad 2 km. Zaraz za tym ogryskiem skręcamy w kolejną lokalną drogę, tym razem kierując się na Schönfeld, a przy okazji dość niezmiennego krajobrazu dość ciężko w tym rejonie wyłapać, że właśnie wyjeżdżamy z Brandenburgii i za Schönfeld wjedziemy już do Mecklenburgii, Pomorza Przedniego. Nie wiem, czy to ma jakiś związek, ale zawsze jak patrzę na mapę terenów pogranicza tych landów, to odnoszę wrażenie, że jakoś zdecydowanie mniej jest tu szlaków rowerowych w porównaniu do takiej średniej niemieckiej. Ale może to tylko takie złudzenie. Szczerze mówiąc, na tym landowym pograniczu nie za wiele się dzieje w sensie krajobrazowym. I w takich okolicznościach właśnie krajobrazu, na który składają się łany zboża i wiatraki, właściwie ocknięcie, przebudzenie z takiego letargu krajobrazowego przychodzi dopiero w Penkun. Penkun to miasteczko wyglądające na całkiem historyczne i co ciekawe z całkiem dobrze zachowaną zabudową.
co jest raczej rzadkością w tych rejonach. Jest to również, obok Legnic, jedna z 2 największych miejscowości na naszej dzisiejszej trasie. Niestety ta wielkość jest nieco myląca, gdyż tak objeżdżając te miniaturowe stare miasto, czy też raczej stare miasteczko, w poszukiwaniu jakiegoś wyszynku, punktu jakiegoś gastronomicznego, okienka z lodami, czy bodaj małego sklepu, nie natrafimy na nic. A przynajmniej ja nie natrafiłem. Z mapy wynika, że około pół kilometra na wschód jest dyskont sieci Pennymarkt i jeżeli poszukujecie w trasie jakiegokolwiek zaopatrzenia, czy też orzeźwienia, no to chyba jest ostatnia deska ratunku. A szkoda, bo oprócz ciekawego położenia pośrodku kilku jezior, w Penkun też znajdziemy jedną z bardziej charakterystycznych budowli w całej okolicy, a mianowicie renesansowy zamek, który jest uważany za jeden z najlepiej zachowanych zamków Pomorza. Pierwszą budowlę obronną w tym miejscu wzmiankowano już w 1190 roku. W XIII wieku książęta z dynastii Gryfitów rozbudowali go jako warownię graniczną, mającą chronić ziemię pomorskie przed zakusami marchi brandenburskiej. W XVI wieku został on przebudowany w stylu renesansowym i taka właśnie bryła dotrwała do dziś. A obecny zadbany już wygląd to wynik szeregu prac remontowych, które rozpoczęto w ostatniej dekadzie XX wieku. No i tym razem przed nami drugi kawałek ścieżyny rowerowej o podobnej 2-kilometrowej długości, którą dojedziemy do obwodnicy wsi o swojsko brzmiącej nazwie Wolin, z tym, że przez 2L. I dalej pomkniemy już niby szlakiem CPO w kierunku Krakowa, czy też raczej Kraków. Nie mam pojęcia, skąd się wzięła ta nazwa Kraków, ale za to mogę rozszyfrować skrót CPO, a mianowicie jest to Kasekow-Penkun-Oder, czyli szlak rowerowy po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej, która biegła właśnie od Kasekow przez Penkun aż do szczecińskich Pomorzan. Szlak, jakby to powiedzieć, troszkę wiedzie, a troszkę nie wiedzie. Po polskiej stronie jest całkiem spory odcinek od Bendargowa do granicy państwa w formie DDR-ki z wiatami i tym podobną infrastrukturą. Na jakąkolwiek część w stronę Pomorzan pewnie przyjdzie jeszcze sporo poczekać. Po niemieckiej stronie trochę wykorzystano drogi lokalne, trochę zrobiono leśny shooter, ale o naprawdę dobrej jakości i tak trochę chyba starano się wykorzystać istniejące odcinki DDR-ek aż do Penkun. Lecz niestety za Penkun zabrakło energii i gdzieś jeszcze jest mały ogryzek, ale ogólnie to od 2-3 lat nic się w tym temacie nowego nie dzieje. Nie świeci słońce jakoś szczególnie, a nawet powiedziałbym, że w ogóle nie świeci, w sensie, że jest zachmurzone, ale temperatura wcale jakoś nie spada. W Kraków do niedawna istniała kawiarnia, lodziarnia. No właśnie, chyba do niedawna, bo jeszcze parę minut wcześniej byłem przekonany, że za chwilę schłodzę się nieco, a tu wygląda to właśnie tak jak wygląda. Szkoda. Trzeba wrócić nieschłodzonym na częściowo tu wspólny dalszy przebieg od Rynesy i CPO i mam nadzieję, że się po drodze nie zagotuje. Charakterystycznym elementem CPO są takie stylizowane tabliczki z nazwami stacji i przystanków, które możemy spotkać tu i ówdzie. Ale CPO skręca sobie tutaj w swoją stronę, a my teraz już jedziemy najprawdziwszą znowu DDR-ką i to przez ładnych kilka kilometrów, bo przejedziemy nią aż do miejscowości Leiben, czyli jakieś kilometrów aż 6.
Gdyby ktoś miał nadzieję na zmianę krajobrazu, no to niestety jeszcze nie teraz. Do Leknic jest jeszcze jakieś 10 km z okładem i dopiero za chwil parę wjedziemy w bardziej pagórkowaty teren. Chyba mogę powiedzieć, że taki bardziej pojezierny z miksem lasów i jeziorek, a teraz musimy jeszcze co najmniej do Ramin wytrzymać jakoś tę rolniczą dominację. Kolejna przesiadka z drogi lokalnej na DDR-kę to wyraźny znak, że zbliżamy się do Leknic, a urozmaicenie czeka na nas jeszcze wcześniej, bo po kilometrze takiej nawierzchni zjedziemy, można powiedzieć, że znienacka w las na prawdziwie leśną ścieżkę, a nie tylko taką z nazwy, która doprowadzi nas nad jezioro Leknic-Rzy. Zanim jednak dojedziemy do samego brzegu jeziora, to po drodze możemy rzucić okiem na tysiącletni dąb z Leknic. Piękna nazwa, tylko taka trochę w sporej mierze poetycka, albowiem wiek drzewa przez przyrodników jest szacowany na 450-500 lat i chociaż szacunki te stoją w jawnej sprzeczności z legendą, która powiada, że zasadziła go w 1128 roku niejaka Irmtruda de Leknic, to i tak wiek i okazałość czynią go całkiem zacnym okazem. Robi się coraz bardziej burzowo niż kąpielowo, niemniej jednak gdyby ktoś zapragnął wskoczyć do Leknic-Rzy, się ochłodzić, to jak najbardziej jest taka możliwość. Za hotelem, patrząc od strony przystani, na której teraz stoimy, znajduje się niewielkie miejskie kąpielisko, płatne, czynne od 15 maja do 15 września. Leknic w skali dzisiejszej wycieczki jest niemalże metropolią. Jeżeli chcecie uzupełnić zapasy, to ze sklepów sieciowych znaleźć tu możecie dobrze znane w Polsce Netto, tu tuż przy naszym szlaku rowerowym, oraz to mniej znane Netto, potocznie zwane niemieckim Netto, które znajduje się na zachodnich peryferiach miejscowości. Jeżeli będziecie chcieli odbić w tamtą stronę, to warto również zwrócić uwagę na wieżę zamkową, będącą pozostałością po zamku z XIV wieku, a zwiedzać ją można od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 17. Pleven to już ostatnia wieś przed Blankensee. Do końca naszej dzisiejszej eskapady pozostało jakieś 7 km i nie będzie to takie najłatwiejsze 7 km. To znaczy, asfalt drogi lokalnej jest wciąż w nienagannym wręcz stanie,
A w samym Plewen, tam gdzie jest zachowany zabytkowy bruk, to mamy dopuszczony ruch rowerowy na chodniku, ale tak jak wcześniej wspominałem, zmienił się już nam krajobraz. To znaczy, górki nie są jakieś dużo wyższe, ale za to występują w dużo większym zagęszczeniu i mam wrażenie, że trochę większym nastromieniu. Blankensee już pojawia się pomału na horyzoncie, więc to oznacza, że nasza dzisiejsza wycieczka pomału dobiega końca. W Blankensee przy budynku po byłej gospodzie zakończymy również naszą przyszłą, alternatywną eskapadę, a pojawi się ona, myślę, że teraz trzeba dać szansę innym rejonom, tak przez, powiedzmy, ze 2 relacje i powrócimy wtedy do tematu szlaku Odra-Nysa. Tak więc ci, którzy już subskrybują, to na pewno nic im nie umknie, żadna z relacji. A ci, co dotarli tak daleko, a jeszcze się wahają, no to teraz jest idealny moment, żeby nacisnąć przycisk subskrybuj. Wygląda na to, że teraz też jest idealny moment, żeby się z wami pożegnać, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Do zobaczenia. Cześć.